W tym odcinku zobaczycie, jak powstają wafle zbożowe. Któż nie pamięta z dzieciństwa wafelków, najczęściej przekładanych słodką masą, ale również pochłanianych bez dodatków, jako chrupiący przysmak. Dziś coraz częściej stanowią podstawę wielu wyszukanych przekąsek, przyrządzanych nie tylko na słodko, ale również na słono. Jak wygląda ich produkcja? Żeby się tego dowiedzieć, wybieramy się z wizytą do zakładów Eurowafel w Zatorze. Wszystko zaczyna się rzecz jasna od mąki. Co 2 dni do Zatora przyjeżdża cysterna z 24 tonami surowca. Jest to specjalna mąka pszenna typu waflowego, wytwarzana przez wyspecjalizowane młyny z Polski. W laboratorium sprawdzana jest pod względem konsystencji i składu chemicznego, a następnie transportowana do specjalnych silosów w hali produkcyjnej. Wewnątrz silosów znajdują się 2 sita, co daje pewność, że ewentualne zanieczyszczenia nie dostaną się do ciasta. Sercem produkcji wafli tortowych jest kuchnia, gdzie wszystko odbywa się zgodnie z pilnie strzeżoną recepturą. To królestwo pani ciastowej, czyli pracownicy, która czuwa nad płynnym przebiegiem całego procesu. Pracuje przy specjalnym stole. W jego szufladach znajdują się dodatki sypkie. Nad blatem z kolei znajdują się krany, z których pobierany jest olej, bardzo ważny przy produkcji wafli. Dziennie zużywa się nawet 500 litrów na 15 ton mąki. Ciastowa odważa i miesza składniki sypkie, oczywiście zgodnie z recepturą. Kolejny krok to podgrzanie oleju z lecytyną oraz umieszczenie mieszanki w kociołkach, do których wcześniej trafiła woda. Teraz czas na mąkę. Z silosów transportowana jest rurami i za pomocą wag wydzielana jest odpowiednia porcja. Proces mieszania ciasta powtarza się co dzień około 300 razy. Gdy masa jest gotowa, transportuje się ją rurami do specjalnych buforów umieszczonych przy liniach produkcyjnych. Za pomocą lejków zalewane są matryce. Tak przygotowane ciasto może już trafić do pieca na mniej więcej 3 minuty. Po upieczeniu wafle wjeżdżają taśmą do wyglądającego jak duży, ruchomy wachlarz kulera, bowiem po wypieku trzeba je schłodzić. Następnie kroi się je w różne kształty, w zależności od linii produkcyjnej: kwadraty, kółka, a nawet misie. W Eurowaflu 7 z 15 linii służy do produkcji wafli, z czego 6 przeznaczono do wytwarzania wafli tortowych. Linie wyposażone są w specjalne kamery, które pomagają odrzucić niepełnowartościowe wyroby. Ale tu nic się nie marnuje. Wraz ze ścinkami zasysanymi z hali poprzez specjalny system rur zostaną wykorzystane do produkcji pasz dla zwierząt. Zarówno system wizyjny na linii wafli tortowych, urządzenia do odciągu odpadów produkcyjnych, czy m.in. panele fotowoltaiczne na dachu fabryki to inwestycje, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Po umieszczeniu wafli w opakowaniu i oznaczeniu serii oraz terminu przydatności do spożycia, wafle przewożone są na paletach do magazynu. Magazynier przyjmuje, a następnie skanuje produkty, rejestrując je w systemie. Kolejnym krokiem jest foliowanie palety oraz umieszczenie jej w odpowiednim miejscu na regałach w magazynie. Gdy przychodzi zamówienie, pracownik wprowadza je do komputera, wyszukuje towar w systemie i przygotowuje do wysyłki. Wafle z Zatora mają swoich miłośników nie tylko w naszym kraju, ale także na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Fani chrupiących przekąsek cenią tradycyjną recepturę, ale także brak konserwantów oraz wersje wypiekane z mąki pełnoziarnistej i słodzone stewią. Smacznego! Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wystarczy kliknąć link umieszczony w komentarzu pod filmem. Obejrzyj też film o inwestycjach w firmie Eurowafel.